Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. W tym odcinku chciałabym Wam pokazać triki dotyczące właśnie kredek. Chciałam, żeby ten odcinek był bardziej taki tematyczny, co nie było takie proste, bo wierzcie mi, przy kredkach jest bardzo mało trików. Tutaj za dużo się nie dzieje, dlatego część tych rzeczy znam, ale też są takie, które są kompletną dla mnie nowością i będę dzisiaj testować przed kamerą. Na pierwszy ogień idzie blendowanie. Ja osobiście korzystam z takiej metody, gdzie po prostu używam kredek, czyli mocniej przyciskam kredkę i dzięki temu jest gładko, ale słyszałam też o metodach rozcierania alkoholem, jak i oliwką. No jestem naprawdę mega ciekawa, co z tego wyjdzie. Zaczynamy od alkoholu izopropylowego. I właśnie tutaj sobie przygotowałam pierwszą bazę, taką właśnie delikatnie pokolorowaną, jak widać jest bardzo krótkowate, więc nie wygląda to jakoś pięknie. No i będę rozcierać za pomocą tych patyczków i tutaj naczynką, do którego sobie naleję zaraz tylko alkoholu. Tylko lepiej tego nie wąchać, bo śmierdzi. Dużo tego nie potrzebuję, więc tylko tak kapkę. Nie cierpię tego zapachu. Teraz sobie maczamy. Nie chcę tylko, żeby to było za mokre, bo ja nie wiem, czy to mi bąbelków nie zrobi na kartce. Nigdy nie korzystałam z czegoś takiego, ale zobaczymy. Całkiem niezłe. Też może trochę tych grudek jednak jest, ale nie używam do tego żadnej siły, bo jeśli chcecie mieć idealnie gładki rysunek za pomocą tylko kredek, to musicie bardzo mocno te kredki dociskać. W pewnym momencie bolą paluszki, mogą być odciski, a to jest taka metoda bardzo delikatna. Tak sobie smyracie po prostu. Ale zobaczymy, jak będzie dalej. Coraz bardziej wchodzę na już inne kredki, żeby zobaczyć, czy one się mi fajnie połączą, czy jednak będzie jakaś brzydka krecha. Zobaczymy tutaj, bo to są już jaśniejsze kredki, a jak wiemy, kredki jaśniejsze o wiele gorzej się blendują. No, jednak nie podoba mi się do końca ten efekt. Na samym początku bardzo fajnie mi się to blendowało, ale ostatecznie wyszło średnio, bo tutaj jest za blado chociażby. Okej, to zobaczymy, jak sprawdzi się nasza oliwka. Jest to oliwka w żelu dla dzieci. Trochę obawiam się, że będzie to trochę takie tłuste, takie wiecie, oleiste. No ale zobaczymy. No i teraz rozcieramy. Wygląda to bardzo śmiesznie. To taka maź. Ale też działa. Da się rozmyć. Choć mnie osobiście martwi bardziej to, co będzie później. Wiecie, że jednak ta powłoka taka zostanie tłusta. O wiele szybciej. O wiele szybciej niż alkoholem. Trochę palcem przetrę, żeby to nie było aż tak tłuste. Okej, ja jestem naprawdę bardzo mile zaskoczona, jeśli chodzi o ten trik. Może troszkę mniej z alkoholu. Powiem wam szczerze, że alkohol wypadł o wiele gorzej niż oliwka, ponieważ alkohol fajnie rozciera jeden kolor. Kiedy jednak już są kolory łączone i one mają przez siebie jakoś tam przechodzić, to ten alkohol już tak nie rozmywa fajnie, za to oliwka lepiej sobie poradziła chociażby z jasnymi kolorami i wygląda to bardziej tak przenikająco. To bardzo fajnie wysycha, już nie jest takie tłuste. Zresztą jak się później pokryje fiksatywą, to tym bardziej, ale myślę, że przy takich miejscach bardziej problematycznych skuszę się właśnie na metodę oliwki, więc spoko, sami sobie też przetestujcie, bo świetna sprawa. Wiecie, jak to jest, kiedy ma się masę takich króciutkich kredek? No oczywiście można użyć przedłużki, ale ja osobiście nie cierpię przedłużek. Naprawdę nienawidzę przedłużek. Mam jedną, która jest dla mnie problematyczna, nie podoba mi się ona i jakoś tak nie jest to dla mnie wygodna opcja, ale niektórzy kleją po prostu ze sobą. Kleją ze sobą po prostu kredki. Jeśli w ten sposób się moja kredeczka nie połamie i będzie wygodnie mi się rysowało, to myślę, że skleję naprawdę masę kredek, które do tej pory mam właśnie jakieś takie malutkie osypki i jakieś dłuższe, więc tak, klejenie kredek z pewnością jest taką opcją, która się dobrze dla mnie zapowiada. Właśnie pokażę Wam, które kredki będą klejone. Jest to kredka PC 1080, bardzo ją lubię do skóry, piasku i do tego oczywiście klej. Do dzieła. Chodź tu. No, więc klej jak widać nowy, nieużywany, niezaschnięty.
Dobrze, że dałam kartkę, bo już mi kapnęło. A coś czuję, że zaraz skleję sobie paluchy. A, już sobie skleiłam palucha. A! Nie! O kurde. Wszystko teraz mam w kleju, super. Czego można byłoby się po mnie spodziewać? Kleimy, byle równo, bo później, wiecie, z temperowaniem czy coś może być problem. I jeszcze przyda się klej tak tutaj na granicy. Ale bardzo mi się ta metoda podoba. Proszę, niech zadziała. Nie chcę przedłużek. Fajna taka. Dwustronna. Ja bym to sobie odłożyła, tą kredeczkę na chwilę, żeby... O, Jezu. Mogłam ten klej to zostawić sobie jednak na ostatni punkt, nie na drugi. Och, perona. No tak, moje palce idealnie scaliły się z klejem Super Glue. Mam nadzieję, że kredka też idealnie się tak połączy, jak moja skóra. A to teraz sprawdzimy, czy ta kredka będzie wytrzymała, czy się połamie, czy jednak nie, bo ja bardzo mocno cisnę kredkami, więc to musi działać. Nie no, jest spoko, działa. Nie czuję, żeby miała się połamać. No ekstra, w końcu mam jakąś metodę na te krótkie kredki. Jak wy nie lubicie przedłużek, to też wam polecam. O tej metodzie to ja już i tak wspominałam, już mówiłam na innych odcinkach o gumce chlebowej. O, można powiedzieć, że nie za bardzo jest adekwatne do kredek, no bo ta gumka w ogóle na kredki nie działa. Jednak kiedy rysujemy kredkami, musimy mieć bardzo dokładny szkic, bardzo dobrze wszystko rozrysowane i żeby te linie nam tak brzydko nie przebijały, to właśnie musimy użyć gumki chlebowej do złagodzenia szkicu i dzięki temu my widzimy szkic, więc wiemy gdzie kolorować, ale same linie nie przebijają, więc wygryw. I teraz możecie sobie porównać, jak wygląda te okno, a jak wygląda te okno. Następny trik, który jest bardzo ważny i jest to rzecz, która jest przeze mnie już bardzo opanowana, ponieważ korzystam z niej cały czas i na bieżąco, to estetyka i czystość naszej pracy. Rzecz niezastąpiona u mnie to oczywiście miotełka do zamiatania tego, co się skruszy, dzięki czemu niekoniecznie używam jakiejś kartki pod rękę, ale ostatnio trafił mi się taki rysunek z Fortnite'a, gdzie postać jest kompletnie czarna, jest tak na ciemno ubrana, a tło ma mimo wszystko zostać jasne, ma być przejrzyste i tutaj jest trochę taki stresik, żeby właśnie ten rysunek nie był pobrudzony i używam właśnie kartki. Mi się najbardziej sprawdziła kartka taka zwykła, rysunkowa, czy ta z drukarki. Niektórzy używają takiej przezroczystej kalki, ale ja za nią za bardzo nie przepadam, wolę zwykłą kartkę. Tutaj część osób pewnie by powiedziała, że no ale jak to, po prostu powinno się rysować z ręką w powietrzu, ponieważ tak uczą na akademiach, tak powie ci każdy nauczyciel od rysunku i tak dalej. Tak, ja potrafię rysować z ręką w powietrzu, tylko ja tego nie robię, ponieważ ja nie rysuję ołówkiem. Właśnie o to chodzi, że kiedy rysujemy ołówkiem, to jest to zupełnie inna technika niż rysowanie kredkami. Kiedy rysujemy kredkami, musimy tą kredkę docisnąć na chama do tego papieru, a kiedy rysujemy ołówkiem, to my delikatnie szrafujemy, wtedy zupełnie inaczej układamy dłoń. Jednak przy kredkach używamy tej siły i musimy położyć jakoś tą rękę stabilnie na blacie, a kiedy kładziemy ją na swoim rysunku, a kredka się kruszy, no to wiadomo, że będzie syf. Ostatni trik to upiększenia do naszej pracy, które ma dodać takiej realistyczności, czyli jakieś zadrapania, może wzorki, dodatkowe elementy. I te zadrapania możemy zrobić nożykiem, można użyć żelowego długopisu do jakichś rozjaśnień, do jakichś refleksów oraz gumki do zmazywania, która może nam też pomóc w jakimś wzorku. Tutaj, kiedy mamy właśnie takie buciki a la traperki, mogą bardzo fajnie wyglądać zadrapania. I takie zadrapania robimy nożykiem, skalpelkiem. On musi być naprawdę bardzo ostry i tylko musimy uważać, żeby wiadomo, były ładne zadrapania, ale nie było dziury w kartce. Trzeba naprawdę bardzo dużo porobić takim nożykiem, żeby ten efekt właśnie był widoczny. Czasami jest tak, że no coś tam porobię tym nożykiem, ale w ogóle tego nie widać. Więc trzeba tutaj mieć troszkę cierpliwości, żeby to wyglądało fajnie. Najczęściej takie triki są używane przy rysunkach, które są hiperrealistyczne. Bo w hiperrealizmie im więcej mamy takich niedoskonałości, tym bardziej żywa praca się staje. Od razu powiem, nigdy nie miałam sytuacji, w której zrobiłabym dziurę.
choć raz było blisko. Oczywiście ta metoda nie jest tylko do rys na blaszce, ale również do futra. Ale wspomniałam również o gumce. A gumka, nie chodzi mi o jakąś zwykłą gumeczkę, ale taką, którą możecie temperować i jest zaostrzona. Tutaj już wszędzie mamy ciemno, więc ciężko byłoby zrobić jakąś kreskę, która będzie jaśniejsza. Przecieramy sobie taką kreseczkę i dopiero potem bierzemy jasną kredkę. O, właśnie tutaj taka malutka, tą też mogłabym skleić. Wtedy mamy taki rozbłysk. A żelowy długopis, ja teraz korzystam z takiego, co ciężko zobaczyć nazwę. Gel Roll 08. On jest dość gruby, więc nie do wszystkiego on pasuje, ale jest bardzo ładny. O, coś takiego. No dobrze, moi drodzy, to będzie wszystko w tym odcinku. Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. To właśnie ten punkt pierwszy i punkt drugi był dla mnie taką kompletną nowością. I cieszę się, że to w końcu mogłam przetestować, ponieważ mam teraz o wiele więcej opcji do działania w rysunku. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć też taką wersję trików, ale związane z rysowaniem ołówkiem. I na koniec jeszcze lista naszych kochanych patronite'ów. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie, dziękuję również tym, którzy są bardziej takimi stałymi patronite'ami, którzy bardzo długo już nas wspierają. I ostatnia paczuszka, którą Wam udostępniłam, to jest paczka numer 9, więc te osoby, które jeszcze tego nie znają, to serdecznie zapraszam, ponieważ macie jeszcze dostęp do innych starszych paczek. Jeszcze nie robimy czegoś takiego, że jedna paczka jest dostępna tylko na miesiąc. Jak na razie macie jeszcze możliwość zobaczenia tych wszystkich wstecz, ale to możliwe, że się jeszcze zmieni. Nie grożę. To do zobaczenia do następnego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka i zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem. To pa! To jak teraz czekacie na nowy odcinek, to wbijcie na inny social media. A jak w ogóle za nami tęsknicie, to wbijcie na Twitcha, bo tam jesteśmy codziennie po godzinie 17, ale planujemy być po godzinie 15. No, jak coś, to sprawdzajcie.